Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszej pogadance chciałem powrócić do produktu starego, który uważam za wielkie i wybitne osiągnięcie, nie tylko swoje, ale przede wszystkim Tomasza Bereźnickiego. To jest oczywiście komiks, który się po angielsku nazywał Sanctum Regnum, a po polsku Święte Królestwo. Została nam już tylko wersja angielska, która, przypominam, jest z płytą, dlatego że Tomek nagrał do tego specjalnie płytę. I to jest obrazkowa historia okoliczności, które doprowadziły do upadku Królestwa Węgier. Niech mi nikt nie mówi, że to nie jest ekstrawagancja, proszę Państwa. Wielkie oficyny, wielkie instytucje robią jakieś komiczne albumy komiksowe o jakichś szeroko znanych wydarzeniach. Myśmy się szarpnęli na coś, o czym nie wie nikt, a sami Węgrzy też nie lubią o tym mówić, czyli na zrelacjonowanie historii upadku Królestwa Węgier, który się dokonał na początku stulecia XVI wskutek interwencji tureckiej. To są okoliczności tak ciekawe, tak niezwykłe, tak szeroko zakrojone, że trudno nie uwierzyć w to, że stała za tym jakaś intryga. Ja oczywiście spotkałem się z wielką krytyką po napisaniu książki, a to się wszystko, te treści się ukazały w drugim tomie baśni Jak niedźwiedź polskich historii. Potem zarzucano mi różne rzeczy, ale proszę Państwa, ja się będę upierał, a być może jeszcze kiedyś napiszę fabularyzowaną wersję tej historii, że tak nie można. A dlaczego nie można, proszę Państwa? Dlaczego nie można? Właśnie można. Ja chciałem ten album, który dzisiaj przypominam, połączyć z najnowszym numerem Navigatora z kilku względów. Po pierwsze, Kruszce, kopalnie, przemysł wydobywczy i hutniczy jest tym obszarem, który łączy obydwa te produkty. Postać Georga Agricoli, jednego z najwybitniejszych geologów w ogóle w historii Europy, a pewnie i świata, którego książka o górnictwie i hutnictwie, po łacinie De Re Metallica, była obowiązkowym podręcznikiem każdego geologa do początków XIX wieku, też łączy te dwa produkty, proszę Państwa. Tu i tu jest Georg Agricola. Jest górnictwo, hutnictwo, Kruszce, śląskie i górnowęgierskie, czyli słowackie. Wszystko to ma oczywiście konteksty polityczne bardzo współczesne. Tomek jak zwykle umieścił tu bardzo wiele twarzy, które dają się rozpoznać, jeżeli nie na pierwszy, to na drugi rzut oka, a także zrobił to, co zwykle w dawnych czasach robili rysownicy komiksów, czyli połączył moment rozrywkowy z momentem edukacyjnym. To jest, proszę Państwa, przekrój przez średniowieczną kopalnię, pięknie narysowany. I jak Państwo widzicie, album jest zrobiony na bogato, bo złoto się błyszczy, także wszystkie kolory plus jeszcze złoto. To jest przepiękna rzecz. Jak mówię, tylko w języku angielskim, ponieważ nakład polski sprzedaliśmy bardzo szybko, nakład angielski jeszcze mamy. Tutaj mamy okrągły stół. Tutaj mamy okrągły stół, czyli to, w jaki sposób niemiecki bankier Jakub Fugger doprowadził do ruiny Królestwa Węgier i przejęcia aktywów kopalni węgierskich przez swoją własną spółkę, która się nazywała Ungarischer Handel, jedną z największych spółek XVI-wiecznych, zajmującą się, monopolizującą w zasadzie wydobycie w Europie. Proszę Państwa, o wielu rzeczach mógłbym mówić, omawiając ten album, ale chciałem powiedzieć o jednej takiej pobocznej w zasadzie kwestii, ponieważ pytano mnie wielokrotnie, dlaczego ja tego nie przetłumaczyłem na węgierski. Otóż dlatego, że Węgrów to nic nie obchodzi. Poza tym ja jestem człowiekiem bardzo mało kokieteryjnym, to znaczy cały ten album narysowaliśmy, ja napisałem tę książkę z Tomaszem, stworzyliśmy ten projekt nie dla Węgrów, zrobiliśmy to dla siebie. I chciałbym, żeby to wybrzmiało. Chcieliśmy zrobić fantastyczny produkt poruszający nieznane zupełnie tematy, nie po to, żeby kokietować kogokolwiek, albo żeby próbować coś tam gdzieś wydobyć, ponieważ poszliśmy z tym do Węgrów, żeby im dać to w prezencie, ale spotkaliśmy się z fatalnym przyjęciem. Zrobiliśmy to dla siebie. To była fantastyczna przygoda i jest dostępna w języku angielskim.
nie będzie dostępna w języku węgierskim, bo nigdy z Węgrów tego nie zrozumie. To w ogóle możemy o tym zapomnieć. To są ludzie żyjący w zupełnie innych okolicznościach, wśród zupełnie innych memów i zupełnie innych wyobrażeń. Treści, które są tutaj, nie są dla nich. To jest dla mnie oczywiste, ale są dla nas i my to rozumiemy. To jest coś, co ubogaca każdego człowieka konsumującego treści historyczne, ale nie Węgra. Byliśmy z tym na stoisku węgierskim na targach w Krakowie, daliśmy to w prezencie pani konsul, a jeden z obecnych tam urzędników zadał pytanie, które po prostu zwaliło mnie z nóg. Kulminacyjnym momentem tej narracji jest bitwa pod Mohaczem, ostatnia bitwa niepodległych Węgier chyba, tak to chyba można ująć, Wielkiego Królestwa Węgier, gdzie Turcy w półtorej godziny w zasadzie zlikwidowali armię węgierską, a król Ludwik II Jagiellończyk został zamordowany na polu bitwy. Twierdzę, że było inaczej, ale niech tam. Nie sposób nie wiedzieć o Mohaczu. I jeden z urzędników obecnych na tym stoisku zapytał mnie, a niech pan powie, a pod tym Mohaczem to myśmy wygrali czy przegrali? I to już ja wiedziałem, gdzie jestem i że już nigdy, nawet nie pomyślę o tym, robiąc jakiś projekt, w cudzysłowie zagraniczny, żeby próbować tym zainteresować jakichś zagranicznych urzędników. Niech sobie robią swoje, ja będę robił swoje. To nasz produkt, zrobiony dla nas i kupowany głównie przez Polaków, a także przez ludzi z zagranicy, z zachodu. Dlaczego Sanctum Regnum? No, dlatego, że Węgry były najważniejszym lennem świętego Piotra, a królestwo utrzymywało się w ostatniej fazie swojego istnienia dzięki budżetowi medyceuszy, którzy akurat sprawowali urząd papieża i decydowali o tym, co jest ważne, a co nie jest w chrześcijańskim świecie. Żeby ten budżet medyceuszy zniwelować, trzeba było pieniędzy Jakuba Fugera i rozwalenia węgierskiego przemysłu. Nie będę mnożył szczegółów, najlepiej, żeby każdy sobie do tego zajrzał sam, przeczytał i mógł zabrać w tej sprawie głos, a także to wszystko należycie ocenić. Odsyłam także Państwa do nawigatora, gdzie jest mnóstwo treści podobnych, dotyczących Śląska, dotyczących kapitału niemieckiego w Europie Środkowej, dotyczących polityki niemieckiej opartej o przemysł w Europie Środkowej. Szczerze zachęcam, bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.